się przestraszyłam. Proszę Państwa, okazało się, że jedna tarcza była pęknięta. No i to już jest coś poważnego. Chodź, ja się przestraszyłam. Widzicie, jak się ze śmigłami jeździło po takich wertepach. Pamiętacie, że za pierwszym razem to jechałam taką 6-osobową kuszetką i tam było chyba 4 chłopa. Jezu, co myśmy teraz w Wolwim przeszli? W skrócie to po prostu gość. Biały Mercedes z popielatym zderzakiem i popielata plandeka. Po prostu by gość całego Wolwiego mi zabrał. Raz, że wiecie, jak jest ten zakaz w Świnoujściu do skręcania w lewo i tam wszyscy z tego parkingu koło tego przy Orlenie, tak jakby za ogrodzeniem Orlenu, skręcają na hama i tak zawijają, ale do tego trzeba mieć skilla. A tamten kierowca nie miał tego skilla i zawinął. I jak się wyłamał na 90 stopni i nie wymierzył. No i się okazało, że już zaczął zabierać murek z lewej strony, a ja akurat chciałam tam wjeżdżać. I on mi tak, wiecie, zawinął się przed nosem i tam zaczął wjeżdżać, ale się zatrzymał. No bo mu to nie wchodziło i z lewej strony to widział, że mu to nie wchodziło, więc jak się zaczął wywijać z powrotem, złamał się tak, że prawie mu ta naczepa spadła z tego konia, z siodła. I powiem wam szczerze, w tej chwili sobie przypomniałam, że ostatnim razem jak tutaj byłam, to było tak przecież, że naczepa spadła komuś i pewnie to taki sam numer zrobił. Tam nie bez powodu jest zakaz. No i on tam jakoś wycofał. Co prawda pokiereszował sierżant, czyli ten taki słupek, ale wycofał. Przyszła obsługa, mu kazała zawrócić, więc zawrócił, pojechał z drugiej strony i ja po prostu taka, wiecie, stoję złamana, też z drugiej strony, tak normalnie zgodnie do wjazdu i on tam nie patrzy, w ogóle nie widzi, że ja stoję i on zaczął skręcać koło mnie i ja widzę, że on w prawej, jak on na lewą stronę nie potrafił wykręcić, to co dopiero na prawą stronę. Więc jak już było metr i widzę, że jedzie i nie widzi, że naczepa mu tylko, wiecie, zacieśnia tor jazdy. Jak zaczęłam trąbić, ja nie przesadzam, ale ja z pół minuty trzymałam no, klakson. I skończyłam dopiero wtedy, jak się zatrzymał, więc on, wiecie, cały czas jechał i on nie widział, ale ja widziałam. I się zatrzymał, tyle. Przed kabiną Wolwiego. I ja się zdążyłam wycofać, ale wiecie, w takiej sytuacji tak szybko też się nie wycofasz, bo nie wiesz, bo ja widziałam, że ktoś tam blisko był na tyle, więc co, ja mam w kogoś cofnąć? To już wtedy lepiej zagryźć zęby i po prostu czekać, co się będzie działo, niż samemu cofnąć kogoś. Bo kurde, aż powiem wam szczerze, się roztrzęsłam. Żeby mi jeszcze Wolwiego ktoś chciał tak coś zrobić. 6 maja dzisiaj jest. 6 maja, czy jak to się tam odmienia? Dobra. Piszemy. A, bo sobie przypomniałam, dlaczego ja tam stałam cały czas. No bo poszłam poprawić ten pachołek, bo jak go wywalił, to obsługa przyszła i powiedziała mu, jedź tam pan i zawróć sobie i wróć z powrotem z drugiej strony i on pojechał, ale pachołka nikt nie postawił, więc ja, żeby wjechać, musiałam postawić ten pachołek. Dosyć przełamanie. Jest pierwsza i wjechałam na prom, więc całkiem spoko. Teraz znowu wydruk, prawa strona strzeżona, ale lewą trzeba niestety skręcić lusterko. Dzień już jest 07. Jeśli piszemy 07, 0.
Biorę torbę. Torba jest gotowa, spakowana. Tu włączam wszystko tradycyjnie. Chodźmy na prom. Bilet mój. To jest ważne. Mieć swój bilet. No nie zapamiętam. Jest takie coś. Jest łóżeczko. No. Teraz szybki demontaż, idziemy spać. Żadnego jedzenia, są 2 posiłki, ale ja, zapamiętajcie to, ja dzisiaj nie zjem kolacji, idę od razu spać. Rano wstaję, idę jeść na pierwsze śniadanie. Ja jednego posiłku z biletu nie zjem. Ja wiem, że jest ciężko w to uwierzyć, ja sama w to do końca nie wierzę, ale rzeczywiście tak jest. Jakbyście się zastanawiali, jak wygląda toaleta, to wygląda tak. Jest coś takiego w promach, że jednak się kojarzą z przygodą. 6:30, jest ciemno, ale podejrzewam, że na zewnątrz nie jest ciemno. Ciemno jest przez to, że nie mam okna w mojej kajucie, więc ubieramy się, idziemy na śniadanie. Się zastanawiam, czy o tej porze już mogę wejść do auta i rzucić torbę. No powinno być okej, nie? Się zdaje. No, już jest piękny dzień. Piękny. No dobrze, tylko teraz tak. Jesteśmy tutaj, gdzie według was jest jedzenie. Czyli na 7 musimy zjechać, zejść. Cokolwiek. No dobrze. Czyli od 7:30. No kto jak to, ale że ja będę za szybko, to kto nie wierzy. Musi być gdzieś jeszcze długi. Coś, jakiś bufet albo coś takiego dla kierowców. No i co? Tu jest restauracja, tu jest restauracja. No to chyba inaczej nie będzie, nie? Chociaż kawę dajcie. Zrobimy tak, że spróbujemy zostawić torbę. W aucie będę mogła się obiadać. Wiecie co? Dzisiaj tak była za 26, miałam godzinę nastawioną na 6. I tak się jakoś obróciłam. I tak jakoś mi się mięśnie spięły na brzuchu, żeby tak zabolało. Tak jakby, wiecie, nagle mocna kolka. I tak sobie pomyślałam, co się dzieje, jak się ma takie, wiecie, medyczne emergency na promie, takie kajucie. Wiecie, że się nie otworzy. No nic, to czekamy tak. Patrzcie, jak szeroko. To się jednak rzadko zdarza, żeby było tyle miejsc, żeby wejść. Ale tak mi się udało. Kończymy pauzę promową. Na wszelki wypadek jeszcze wydruk. Odpalamy się. Winietę kupiłam. Jazd z promu.
No dobrze. Chowamy. Jejku, ale powiem wam szczerze, że w sumie to ja za każdym razem jak przypływam do Szwecji, to zawsze to trwa minimum godzinę, żeby już być wolnym, żeby zjechać z promu. Dzisiaj to potrwało chyba jeszcze więcej. Mega kolejka i na budkach sprawdzali CMR-ki i dokument tożsamości. Dla tych z was, którzy nie jesteście z Europy albo nie jeździcie i nie wiecie, no to większość krajów w Europie to są osobne kraje, to tak osobne stany. Ale mamy Unię i w ramach Unii są granice, ale takie, że po prostu się je przekracza bez problemu, bez kontroli paszportowej. No ale czasami jak ktoś chce, to robi kontrolę. Więc dzisiaj była kontrola. No to mamy piękny dzień, teraz kierunek Oslo. Do celu, do granicy z Norwegią jest prawie że 500, a do celu, no niestety musimy objechać całe Oslo i wtedy do celu jest jakieś tam niecałe 700. A teraz będzie piękna Szwecja. No więc oczywiście, że wtedy, jak się człowiek śpieszy, no to wyskakuje objazd. W takiej Szwecji to nawet człowiek nie wie, czy ten objazd jest, czy nie ma. W sensie, czy ta droga jest zamknięta, czy nie. Tak na chłopski rozum wyglądało, że jest. I zobaczyłam, że na równoległej drodze jest bardzo dużo ciężarówek i duży ruch. Stwierdziłam, pewnie jest, więc jechałam. Ale patrzę, że tam sobie w sumie inni też jadą, ale też inni zjeżdżali, więc teraz mijam tutaj lewą stroną, no i wszystko jest otwarte i sobie normalnie jadą. Więc nie wiem, czy później będzie zamknięta, czy dopiero będą zamykać, czy dopiero zaczęli zamknięcie. Ale ostatnim razem pamiętam, jak jechałam Volvegiem tam na północ Szwecji na załadunek, to było podobnie, tylko że jechałam nad ranem i też takie było, że niby zamknięta droga, ale w sumie zjechałam, po jakichś wioskach jeździłam, ale mi się zdawało to zbędne. Widzę, że jest w drugą stronę zamknięta na pewno, ale czy w tą stronę ona jest zamknięta, to nie jestem przekonana. Ale i TomTom i Google pokazywały zamknięcie. Teraz już jest na lewo, więc wjeżdżamy na autostradę chyba. Nie widać, że było zamknięte. Ale patrzcie, przeciwny pas jest zamknięty. No dobra, jedziemy. No już wam mówię, o co chodzi. Chodzi generalnie o to, że do 4 jest otwarty Maersk, a tam mam zrobić papiery celne, odprawę. No i pokazuje mi nawigacja, jak startowałam jeszcze, że będę 20 po
czwartej. Gdyby nie to, że 2 godziny zjeżdżałam z promu, no to bym bez problemu zdążyła. A tak, to nie wiem, czy zdążę. Spedycja mówi, że na start projektu trochę dłużej pracują, więc jest bardzo możliwe, że będą pracować i że się odprawię i pojadę sobie dzisiaj gdzieś w jakieś przyjemne miejsce, ale jest tak samo możliwe, że jednak nie. No więc jeszcze na złocie jakieś objazdy, nie objazdy. No po co? To tak, człowiek tu straci 10 minut, tam straci 10 minut i zamiast przyjechać, załóżmy za 5:04, to przyjeżdża 4:20 i pozamiatane. Tak czy inaczej widziałam, że jest ładny parking na tej strefie celnej, zaraz za granicą, po stronie norweskiej, więc spoko, bo mamy tak do załatwienia. Po pierwsze odprawę, a po drugie to pasa, urządzenie, tola na Norwegię. Dobra, jedźmy. No i oto jest kolejka na granicy. Gdzieś tam widzę, że podjeżdża, ale... Jest tutaj może ktoś po polsku na radiu? Połowa kolejki. To koledze mam takie pytanie. Tutaj można stać na noc, czy jak tutaj to w ogóle działa? Bo już tutaj wieki nie byłam, nie mam pojęcia. Nie ma takiej opcji. Czyli co, zajeżdża się na parking, idzie się do spedycji, załatwia się papiery i się jedzie dalej, tak? Dokładnie. A nie wiecie, do której tutaj Maersk pracuje? Tak, granica to 2-4H tu pracuje. No, okej. Czyli ten parking, okej. Czyli tutaj nie można spać, dobra. No nie, pauzy to tu nie można stać. Jest tutaj kilka kilometrów stąd, 5 chyba. Żartujesz, że Iwona wjeżdżasz na granicę. No ja. A no tak poznałem, tak patrzę jaki ładny skład stoi. Patrzę jakaś blondyna siedzi za kółkiem, no. Co za przypadek. No, to ja. Mam jeszcze inne pytanie, chłopaki. Bo potrzebuję się przebić na drugą stronę, tak jakby pod Oslo i widzę, że jest prom. I patrzyłam gdzieś tam niby na Google'ach, że on sobie często jeździ, znaczy pływa. Ktoś kojarzy? Już wam powiem jak to... O, Moss. Kojarzy ktoś może ten prom? Ale po co masz promem, jak dalej masz tunel i tunelem przelecisz? No tak mi się zdaje, że się kilometrów jeszcze nadrabia, a ja potrzebuję tutaj zjechać dalej z powrotem tak naprawdę na takiej wysokości, jak jesteśmy teraz, na drugą stronę wody się przebić. Można tym promem, on tam jest ładnie tutaj z tego automatu, tam są brameczki, motor ten płynie jakieś tam niecałe, nie wiem, 40 minut chyba, coś takiego. Także pauzy nie wykręcisz, ale spoko, czasami jest prysznic na promie. Ale on tylko płynie do Holten. No i mi to starczy właśnie, żeby się przebić i od razu tam na dół, bo ja jadę do Skjern. To tam nic nie załatwiasz, tylko
numery auta, on cię szczyta, czytnik, zobaczysz i w rajkę się ustawiasz i wjeżdżasz na prom. No okej, rozumiem. Czytniki masz tam w urzędzie celnym, tylko to trzeba tam zarejestrować, także to, że go weźmiesz to jedno, a trzeba go zarejestrować tam do firmy i także może nie działać, szczerze mówiąc, tego pierwszego dnia, więc mogą być jajca, jeżeli dzisiaj go weźmiesz i pojedziesz na prom. To też mówię, że trochę dalej ma tunel i na drugą stronę przejedzie tunelem sobie, nie? Ale czytnik i tak musi mieć. A jak już to zarejestruję, to w jaki sposób ja jestem sprawdzić, czy on już działa, czy nie? No ty nie jesteś w stanie sprawdzić. Szef musi sprawdzić. A on tam jakoś nie pipczy? Nie. Właśnie przekonasz się, jak będziesz wjeżdżała na prom, bo tam są bramki właśnie na czytnik i podjedziesz, to zapali ci się zielone światło, a jak nie działa, no to nie zadziała, nie? No nic, jakoś będziemy walczyć powoli. A jak nie, to zadzwonię do szefowej i powiem, niech sobie sama jedzie. O, to jest najlepsze wyjście. O, patrzcie, jakie mądre. No dobrze, proszę Państwa, wyjdziemy, zasuniemy się, żeby nie gorszyć kierowców. Maersk jest na wprost, autopas na prawo. Pieczątka, żebym pamiętała Oregon, NIP, bo przecież ja nie pamiętam. No i tyle. Na wszelki wypadek kartę paliwową Eurowagu, jakby się okazało, że można do tego pasu podpiąć. No dobra, niby żadnych papierów nie potrzebuję, tylko numer referencyjny, który mi zrobił LKW Walter. Jest i dobrze, i źle. Dobrze jest to, że mam już SkyTela, czyli urządzenie do poboru opłat na Norwegię, bo tutaj jest tak, że niestety, ale ani Ewa, ani nikt po prostu nie ma, tylko norwescy operatorzy są i trzeba pobrać takie urządzenie, przykleić na szybę, słuchajcie, niech się skupię, przykleję i Wam wszystko wtedy powiem. Przegadamy pod spodem, żeby w razie czego, albo go damy tam. O tak, tam pasuje. Kurczę, jakie to jest mokre. No więc takie są urządzenia. Tu jest Ewa i tutaj mam większość Europy. Tutaj jest Access i to jest też podpięte do Eurowagu i tam mam Francję i Włochy. Tu jest SkyTel i to już jest na Norwegię. I to jest Dalsgo i to jest Chorwacja. No więc jakbyście pierwszy raz jechali i byli tutaj na Svinesundzie, to Wam pokazuję. Tak na prawo od Maerska jest o takie pomieszczenie, to widzicie to Toll, gdzie jest najwięcej osób. I generalnie to mniej więcej, o tak się wchodzi tymi drzwiami, co jest napisane około tam Collab, nie? Tam się wchodzi do środka i wtedy na lewo. Tak mniej więcej, gdzie jest ta żaluzja tutaj zasunięta. W środku jest pudełko i tam są urządzenia. Jest pudełko i sobie leżą o tak zapakowane urządzenia. I tam trzeba to sobie wziąć. I jak już to macie, to wtedy idziecie o tak na sam koniec. O widzicie? Czekajcie. O tu, gdzie jest w sumie ten kolaps, znowu tak jakby na końcu po prostu tego przeszklonego pomieszczenia. To właśnie taki kawałek wyświetlacza tam widać, to tam idziecie i rejestrujecie. Wybieracie tą drugą opcję, gdzie jest napisane, że chcecie zawrzeć umowę i jakie dane potrzebujecie do firmy. Potrzebujecie NIP, potrzebujecie kompletną nazwę firmy, potrzebujecie adres korespondencyjny do firmy, maila do osoby kontaktowej z firmy i do tego jeszcze numer telefonu do osoby kontaktowej z firmy i tam wszystko potwierdzacie. Wtedy wpisujecie numer urządzenia, które właśnie pobraliście, ale tam jest takie na boku, wpisujecie, zatwierdzacie i już ma działać. I to urządzenie ma opłacać też promy. I ja dzisiaj będę chciała się przypłynąć promem, o ile pojedziemy dalej, bo właśnie tutaj jest ta zła strona tej odprawy, bo się okazało, że klient wysłał nie ten numer, nie mój numer referencyjny do odprawy, tylko do innego auta i od razu zadzwoniłam do LKW. I LKW od razu się próbuje kontaktować z klientem, ale jest po 5. Więc czy mi się uda skontaktować z klientem i dostać mój numer, to się okaże. Więc czekamy, a w międzyczasie idziemy do toalety. No dobrze, wszystko jest załatwione. Dostałam jeszcze mapę z dojazdem i
powiem wam, że ten dojazd to jutro będzie gorący. Idziemy na budowę do środku lasu. Więc jak słyszeliście, nic nie wolno pokazywać, ale będzie ciekawy dojazd. Cześć, odprawiłaś się? No. Z tym? No, Pani Agnieszka zadzwonię. no, Odprawiłaś się? Miałaś dokumenty tutaj? no. A masz mapę dojazdu? Ja mam, też mam. Masz? Zajebiście to wygląda. no, dobra. Jedziesz na miejsce już tam? Nie, Do końca? nie, myślę, że... Wiadomo, czy tam będzie gdzieś stać w ogóle. Myślę, że nie. Okulary i cały czas tylko włosy wyrywają. Ja w końcu te okulary muszę wyrwać. To ukryta waga. It smells like sea. It does. The brine and salt. That's good. It's good? Okay, thank you. Is it possible to stay overnight on the other side or not really with a truck? Only the other side, not this side. Okay, that's good for you. That's good enough. If you ask them, they will show you where you're supposed to stand. Okay, thank you. Jest fajnie! Słuchajcie, jak mi się tutaj podoba. A, bo to chyba do mnie czeka ktoś, tak? Dobra. Albo? Tak, już mam. Dobra, jedźmy. Słuchajcie, ale to jest fajnie, ale mi się podoba, ale się cieszę, że tych ładunków będzie więcej. Jeszcze nie mam kolejnego zlecenia, ale mają być, jak się wszystko ureguluje. Natomiast to jest bardzo dobre miejsce, to jest piękne miejsce, już się tak dawno nie cieszyłam z nowego miejsca. Natomiast słuchajcie, idziemy na górę. Bo przecież to jest taki prom, że można wyjść na górę, zresztą jak na każdym. Jest ładna pogoda, więc wyjdziemy. I widzicie, jeżeli zrobicie tak jak ja, przez przypadek, tylko i wyłącznie przez to, że mi się nie chciało wjechać na ciastą bramkę, to się dowiedzieliśmy. W każdym razie, jeżeli macie świeżo pobrany pas, no to widzicie, to pamiętajcie, abyście chcieli od razu na prom tego samego dnia i nie płacić kartą. No to raz, że trzeba mieć tego maila, czyli jak podacie mail do kogoś z firmy, to poproście, żeby go wam przesłali. A dwa, że wystarczy wjechać na tą bramkę manualną i widzicie, pan sprawdził maila, że dzisiaj rzeczywiście zaszło i tyle. I chodźcie na górę, chodźcie. Głodna jestem, ale teraz nie ma czasu na jedzenie. Teraz trzeba iść. Oj, tam zimno będzie. A trudno, idziemy. Chodźcie. To mi się kojarzy w ogóle od razu z Volvo Trucking Adventure. A wezmę może i też tą przystawkę, może akurat gdzieś się
Ona mnie zawsze straszy. Bo jak nagle potrzebuję szybę odsunąć, no to po prostu ją zrzucam i wtedy jestem przestraszona. Ale wezmę sobie kawałek czekolady. O. Nie wiem, co mam kręcić, jak mam to pokazać. Widzicie, co się stało z moimi włosami, ale mnie obwiało. Ho, ho, ho. No nic, dobra. Już się nakichałam kilka razy. Zimny wiatr, ale to nic, więc tak. Teraz jest najważniejsze. Jest 90 km do rozładunku, więc słyszeliście. Pan powiedział, że po drugiej stronie można spać i to by było dla mnie 100% satysfakcjonujące. Więc teraz musimy zjechać, sprytnie się ustawić, a ja już na Google'ach obczajałam, na widoku satelitarnym, że tam tak się do prawej przytulę i wtedy będę musiała do kogoś zagadać. Powinno być dobrze. Z takiej okazji to być może się nawet jakiegoś wina napiję. To ja już dawno wina nie piłam. Albo piwa. Wszyscy palą, to i ja palę Bożego. No dobrze, tu jest ta zatoczka, ale zastanawiam się, bo tam jest rondo, ale jest też bramka. No nic. Pójdę się zapytać na wszelki wypadek, ale w sumie to nie toleruję odmowy. Jestem bezdomna. Wolwim i możemy tylko tu stać. No mówiłam wam, że ja nie przyjmuję odpowiedzi nie. Powiedzieli, że nie ma problemu. Tak, żebyście kiedyś potrzebowali, to jest zatoczka, ale tylko na jedno auto. Ale zimno. Żebym się ubrała jakoś tak grubiej. Tam są jakieś takie skały. A zobaczmy, co tu jest w ogóle w tym mieście. O imieniu Horten. Atrakcje na przykład. Pewnie jakaś latarnia morska, zgaduję. Atrakcje. Zatoka jakaś tam bardzo brzydka. No dobra, to jest tyle atrakcji, że jest muzeum jakieś też. O, jakiś ubot. No ale dobra. Już widzę, że jest za zimno, żeby cokolwiek z tego było. No i to już tyle w tym odcinku. Zasubskrybuj kanał, jeśli tego jeszcze nie robisz. To darmowe. Na koniec bardzo chcę podziękować wspierającym kanał. Matthias Kunkel, Michał Chojnacki, Graham Robinson, Adelmo Filo, Dobos M. Tsaba, Franz Zeitz, Ariel Karp, Alex Mici, Esteves, DJ De Koning, Manuel Cerezoli, Kevin Rafferty, Rafał Czoch.